Święta coraz bliżej. Tydzień temu przygotowaliśmy przepyszne kawowe balsamico i obiecaliśmy, że podamy je z pasztetem grochowym, zatem zapraszamy dzisiaj na pasztet grochowy. I tyle. I tyle. Bo czy wyobrażacie sobie święta bez pasztetu? Ja osobiście nie. Jest to chyba jedna z ostatnich receptur Atelier Smaku, którą się jeszcze nie podzieliliśmy. Oczywiście, jeśli lubicie gotowce, to zapraszamy do naszego sklepu internetowego. Znajdziecie tutaj ten pasztet, inne pasztety i wiele różnych rzeczy, które również nadają się na świąteczny stół. Ale wracamy do roboty. Mamy groch, I trzeba go ugotować. żółty łuskany. Groch gotujemy osobno, a warzywa osobno. Pamiętajmy jednak o tym, że przy grochu nie dajemy 2 razy tyle wody co grochu. Mamy tutaj około 400 ml łuskanego grochu. Dolewamy około 600 ml wody. I Mieszamy, zagotowujemy. włączamy palnik i gotujemy. I tu musimy pamiętać. Teraz groch zagotowujemy na bardzo wysokiej temperaturze, ale od grochu, póki nie ustabilizujemy palnika na bardzo małym ogniu, żeby tylko lekko pyrkotał, nie wolno odchodzić. Bo jak Nie odejdziecie od grochu, Nie wolno, będzie jak bo z na mlekiem. pewno się wyleje. Na pewno się wyleje. I zawsze to zrobi wtedy, kiedy macie głowę odwróconą w drugą stronę. Warzyw do pasztetu nie musimy obierać, no chyba że mają bardzo brzydką skórkę, albo te brzydkie końcóweczki usuwamy, ale pamiętamy o tym, żeby je bardzo dobrze wymyć. Groch już się zagotował, więc zmniejszamy moc palnika na minimum i teraz tak pyrkoczące przykrywamy i zostawiamy mniej więcej na 30-40 minut. W tym czasie myjemy warzywa, żeby za chwilę je pokroić i wrzucić do rondelka. Do rondelka wlewamy olej. Sporo oleju, bo groch jest bardzo suchy. Warzywa soczyste, ale bez tłuszczu. Wkrajamy warzywa, nie muszą być to równe, ładne kawałki. Mogą być takie sobie i tak później je zmiksujemy. Odpalamy kuchenkę. Jeżeli podoba Wam się nasza bezglutenowa kuchnia wegańska, zasubskrybujcie kanał Atelier Smaku na YouTubie. A na stronie ateliersmaku.pl znajdziecie dokładne przepisy, informacje o warsztatach, o food truckach oraz nasz sklep internetowy. Warzywa trzeba przemieszać i na tym etapie, żeby szybciej się udusiły, rozpadły, najlepiej je posolić. Dajemy część soli, ponieważ nie wiemy, ile pasztet dokładniej będzie potrzebował, więc trzeba uważać, żeby nie przesolić. I już teraz możemy zmniejszyć temperaturę pod rondlem. Przekryć go i czekać, aż warzywa będą miękkie. Sprawdzimy jeszcze, czy groch się gotuje. O, tak bardzo delikatnie pyrkocze. I to jest właściwa temperatura dla grochu. Na pewno nam nie wykipi. I teraz naprawdę przykrywamy na 30 minut. Warzywa oczywiście od czasu do czasu mieszamy i sprawdzamy, czy już zmiękły. Warzywa już są miękkie, marchewka już jest miękka przede wszystkim. Więc w związku z tym pora dorzucić przyprawy. Bardzo dużo pieprzu ziołowego, jak widzicie. Kminek mielony, ponieważ świetnie komponuje się z grochem. Jeszcze dodajemy gałkę muszkatołową i czarny pieprz. A żeby podkręcić smak, Dodajemy sos sojowy. Tamari oczywiście, ponieważ jest to bezglutenowy sos, który składa się tylko i wyłącznie z fermentowanej soi. wszystko idealnie mieszamy i jeszcze przykrywamy na kilka minut, żeby przyprawy dostały tłuszczu i temperatury. W ten sposób wydobywamy ich aromat. I sprawdzamy, czy groch już się ugotował. Proszę bardzo, już jest ugotowany. Wyłączamy kuchenkę, dorzucamy do warzyw i miksujemy. Ten groch ugotował nam się dużo szybciej. Musimy zawsze pamiętać o tym, że strączkowe gotują się w różnym czasie. Czasami groch jest z takiego rocznika i krócej leżał, że gotuje się szybko, a czasami jest tak, że potrzebuje dużo więcej czasu. Więc musimy być czujni. Gdy masa jest zmiksowana, kontrolujemy smak. Ja kontroluję smak. Wszystko jest dobrze. Ja myślę, że można dodać jeszcze Wszystko jest dobrze. tą resztę soli, ze względu na to, że zaraz dodamy siemię lniane i sporo mąki. Ta mąka i siemię lniane nam trochę rozrzedzi ten smak i może być za mało słone. Miksujemy i dodajemy wspomniane wcześniej siemię lniane, które w naszej kuchni, bezglutenowej i wegańskiej kuchni, zastępuje jajko. No i dodajemy również wspomnianej wcześniej mąki kukurydzianej. Zostawiając jej odrobinę do wysypania blachy. No i myślę, że już na tym etapie tą mąkę to dużo łatwiej będzie nam wymieszać
łopatką, gdyż konsystencja już się robi taka dosyć zwarta i w ten sposób dokładnie widzimy, czy wszystko jest z tym pasztetem w porządku i czy jest dobrze wymieszany. W pasztecie Atelier Smaku znajdziecie prażony słonecznik z sosem sojowym tamari, ale my dzisiaj dla Was mamy inną niespodziankę, inną wkładkę. No właśnie, ponieważ robimy pasztet świąteczny, więc ja stwierdziłam, że damy do niego zamiast słonecznika żurawinę. W ten sposób będzie bardziej bogaty w smaku i delikatnie słodkawy, co sprawdzi się na świątecznym stole. Na dnie miseczki znajduje się reszta oleju i ta ilość nam wystarczy, żeby dobrze wysmarować blachę i posypać ją mąką. Przerzucamy masę do foremki. I wierzch wyrównujemy. Nastawiamy piekarnik na 180 stopni, a właściwie połowę piekarnika i pieczemy w niej pasztet z użyciem termoobiegu. Robimy to przez około 40 minut, żeby mieć pewność, że pasztet jest dobrze wypieczony. Pasztet się piecze, pora posprzątać, a także jest to odpowiedni moment, by napić się pysznej kawy. W międzyczasie, umilić sobie sprzątanie. W międzyczasie możemy Was zaprosić do oglądania kolejnych odcinków i innych odcinków, w których znajdziecie przepisy świąteczne. Znajdziecie te przepisy tutaj. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a podoba Wam się ten odcinek, zasubskrybujcie nasz kanał, polubcie ten odcinek. Pamiętajcie, że mamy angielską wersję odcinka i można komentować zarówno na YouTubie, jak i na naszym blogu ateliersmaku.pl. I pamiętajcie, tu jest dzwoneczek i jeśli go naciśniecie, nic nie ominie Was z tego, co dzieje się w naszej kuchni. Grochowy pasztet z żurawiną gotowy, pachnący i aromatyczny. Trzeba chwilę poczekać, żeby przestygł i nadaje się do jedzenia. Nie będziemy czekać, aż przestygnie. Już to widzę. Nie będziemy czekać, aż przystygnie, tylko ukroimy. Kawałek i dokonamy degustacji tutaj na Waszych oczach. Oczywiście nie zapomnijcie dodać naszego kawowego balsamico z karobem z zeszłego tygodnia. Link znajdziecie tutaj. Smacznego I na i na zdrowie.